Przed rozpoczęciem filmu chciałbym Was zachęcić do wpłaty na zbiórkę na Galaxy Live. 1000 euro pójdzie na pokrycie pieniędzy, jakie Livecoder przeznaczał przez ten cały czas na utrzymanie gry. Zaś wszystko ponad tę kwotę pójdzie bezpośrednio jako fundusze dla gry i jej serwerów. Możecie wpłacać na GoFundMe używając karty kredytowej, na Ko-fi za pomocą PayPala lub opłacać co miesiąc subskrypcję na Patreonie, by uzyskać dodatkowe korzyści w grze. Cześć wszystkim, dzisiejszy film to wywiad z Tearfulem, witam Cię bardzo serdecznie. Witaj Wilczyku, witam wszystkich widzów, miło mi dzisiaj gościć na Twoim odcinku. Jak można zobaczyć na serwerze Galaxy Live, Tearful jest community managerem, ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli po prostu sam się przedstawi. Miło mi wszystkich gościć na tym odcinku. Pierwszy raz biorę udział w takim wywiadzie i lekko się stresuję, więc wybaczcie za małe potknięcia w moim wykonaniu. Czym się zajmuję w Galaxy Live? Generalnie to tak jak wskazuje moja funkcja, czy stanowisko. Odpowiadam za społeczność Galaxy Live i niektóre aspekty marketingowe, mówiąc tak konkretniej, to moderuję i opiekuję się czatem polskim. Można mnie tam najczęściej spotkać oprócz generala, ale mówiąc konkretnie to dbam o komunikację między wami, graczami, a nami, teamem Phoenix Network. Mówiąc tak w całokształcie o deweloperach, adminach czy reszcie staffu. Oprócz tego czuwam nad takimi elementami jak treści, które czytacie, newsach związanych z Discordem i do tego będą mogły dochodzić różne kwestie organizacyjne, z którymi raczej się spotkam w późniejszym czasie mojej pracy nad Galaxy Live, właśnie między innymi nad eventami. No więc jak słyszymy z tego przedstawienia, myślę, że Tearful jest dość znającą się na grze osobą. Znającą na grze się osobą to jest dobre zdanie. W sumie jestem bardziej takim niedzielnym graczem. Rozumiem. Skoro widzowie wiedzą już kim jesteś i po co tutaj jesteśmy, to myślę, że możemy rozpocząć od pierwszego pytania. Jasne, śmiało. Pierwsze pytanie będzie dosyć proste, jest to pytanie, na które raczej znamy tak odpowiedź, ale często się ono przewija, więc myślę, że trzeba te kwestie potwierdzić. I brzmi ono, czy Galaxy Live będzie grą free to play i czy będą mikrotransakcje? Tak, gra będzie free to play, nie będzie żadnej zmiany w tym temacie i nie trzeba będzie za nic płacić, mówiąc w kontekście samej gry podstawki. Jeżeli chodzi o mikrotransakcje, to tak, wystąpią one w grze. Będzie można zakupić chipy lub inne tego typu rzeczy. Rozwijając ten temat mikrotransakcji, to co uważacie na przykład o balansie, jeżeli ktoś kupuje przedmiot w grze, to czy nie ma na przykład zbytniej przewagi? Co o tym sądzisz? Generalnie tak, ten problem może się pojawić, lecz pracujemy, by te mikrotransakcje faktycznie nie były takie przesadzone i też nie wpływały zbytnio na balans gierki, by załóżmy właśnie gracz, który nie wydał zbytnio pieniędzy, nie poczuł się taki, że tak to ujmę, urażony. Więc myślę, że nie będzie takiej przesady, jeżeli chodzi o kwestię mikrotransakcji. Prawdopodobnie w najbliższym czasie jeszcze przed premierą lub chwilkę po będzie informacja na ten temat. Dobrze, więc uspokoiłeś pewnie część graczy, która się tego obawiała. A my przechodzimy do kolejnego pytania. To pytanie również jest, myślę, że proste, aczkolwiek znowu trzeba je potwierdzić. Czy zostanie przeniesiony postęp z czasów Galaxy Live Reborn? To pytanie, które często otrzymuję na naszym Discordzie, pewnie nieraz się z nim spotkam, ale niestety nie. Wszystko będzie od samego początku, jeżeli chodzi o moje zdanie, czy to dobra decyzja, czy nie. Raczej te pytanie należy sobie zadać. Zapewne gracze, którzy grali dłużej i trochę czasu poświęcili na Galaxy Live, będą ubolewać, ale myślę, że jednocześnie taki restart da też szansę nowym graczom, by mogli się bardziej komfortowo poczuć w grze. Myślę, że ma to też sens z tym, co mówili twórcy, że samo takie przeniesienie danych gry, szczególnie po tych wszystkich zmianach, byłoby trochę problematyczne. Tak, to też jest kwestia, z którą się zderzyliśmy, ale finalnie wyszliśmy z założenia, że będzie ten reset. Dobrze. Kolejne pytanie jest związane z niektórymi plotkami. Brzmi ono, czy będą publiczne beta testy? Będą publiczne beta testy? Myślę, że nie, ale też nie można niczego wykluczyć. To zależy od stanu, w jakim gra będzie w sierpniu i czy będzie gra wymagała otwartych beta testów na większej ilości graczy. Myślę, że tak się nie stanie niestety, bo wiele rzeczy jest już gotowych i generalnie cała gra już jest przygotowana pod wydanie. Generalnie myślę, że to też już by na logikę sensu nie miało, ponieważ do wydania pozostał miesiąc. Dokładnie. Wkraczamy teraz w strefę pytań, które rozchodzą się o nowy content, szczególnie, że gracze są spragnieni jakichś nowych rzeczy w grze. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy zostaną dodane jakieś nowe jednostki do walki. Tak, myślę, że zostaną, ale w przyszłości. Póki co nie zapowiada się dodanie żadnej nowej jednostki na dzień dzisiejszy, lecz już były pewne koncepty i pomysły na nowe jednostki, które były przedstawione w teamie deweloperów czy przez graczy, którzy mają zdolności w robieniu modeli. Można by było to wyhaczyć na naszym czacie głównym.
Myślę, że jest to pocieszająca wiadomość dla niektórych graczy. A kolejne pytanie dotyczy eventów i czy będą się one odbywać zgodnie z datą? Tak, ale jednocześnie ciężko powiedzieć jednoznacznie. Oczywiście będziemy się starać, by event wypalił w dzień, w którym był zapowiadany i tak będzie, lecz zapewne może się zdarzyć, że event po prostu będzie przeniesiony z różnych przyczyn, niekoniecznie od nas zależących. Kontynuując sprawę eventów, to czy zostaną stworzone jakieś nowe eventy? Tak, staną. Myślę, że wszystko z czasem. Nowe pomysły już powoli były wprowadzane, lecz jeszcze nie zostały zrealizowane. Tak jak mówiłem, wszystko z czasem i raczej takie kwestie, że tak to ujmę, wewnętrzne będą ustalane już po wydaniu gry. Kolejne pytanie rozchodzi się o bazę gwiezdną i chodzi tutaj, czy zostaną dodane kolejne jej poziomy. Były już takie propozycje od graczy i w dzień premiery tak nie będzie, nie będą dodane nowe poziomy, ale w przyszłości może być szansa na to. A czy zostaną dodane jakieś nowe budynki? Tak jak w przypadku z jednostkami, nowe pomysły od designerów czy artystów były już w małym demie i mogłem je zobaczyć, lecz nie ukażę się na premierę. No niestety wymaga to czasu i pracy, ale zapewne przy dalszych update'ach gry ukażą się. Generalnie to jest na co liczyć, na nowy content, bo myślę, że z czasem zostanie wprowadzony nowy content po prostu. No naturalny stan rzeczy. Plany są, więc prędzej czy później będą nowe budynki w grze. Kolejne pytanie dotyczy oprawy graficznej gry, gdyż zdaniem niektórych graczy trochę się ona zestarzała, więc pytanie brzmi, czy grafika i animacje mogłyby zostać odświeżone? Tak, mogłyby i poniekąd zostały już wprowadzone pewne zmiany w szacie graficznej. Można przeczytać więcej na naszym devblogu, jeżeli interesują Was konkretne aspekty techniczne. Ale niektóre jednostki mają już odświeżoną lekko grafikę. Tak samo z budynkami. Kolejne pytanie rozchodzi się o wersję mobilną, gdyż jak pamiętamy, zarówno podczas oryginalnej gry, jak i za czasów Reborn działały dwie osobne wersje gry, wersja komputerowa czy też przeglądarkowa oraz wersja mobilna. Teraz pytanie brzmi, czy jest obecnie w planach wydanie także znowu wersji mobilnej? Tak, ale niestety z wersją mobilną jest więcej pracy, ponieważ nie mamy najnowszej wersji Galaxy Live, jeżeli chodzi o urządzenia z Androidem. Nie wspominając już o iOSie, iPhone'ach czy iPadach, który już w ogóle jest odległym tematem. Ale myślę, że można się spodziewać wersji mobilnej, ponieważ to trochę taka część Galaxy Live, taki element na stałe. Myślę, że jednak deweloperzy się postarają i faktycznie ta wersja mobilna będzie. Kolejne pytanie wyrusza trochę w przyszłość i jest ono związane z tym, co się stało z projektem Galaxy Live Reborn, gdyż zobaczyliśmy jego rychły upadek, a następnie powstała oczywiście wersja w ramach Phoenix Network. Pytanie brzmi, czy Galaxy Live grozi koniec z powodów np. finansowych, niemożności utrzymania serwerów? Nie, powiem śmiało, że nie. Galaxy Live to jest jeden z najważniejszych projektów Phoenix Network na dzień dzisiejszy, który na bieżąco jest rozwijany i cały czas w niego są inwestowane fundusze oraz czas. Nie zapowiada się żaden koniec lub upadek, ale jeżeli chodzi o Phoenix Network jako firmę, no to możecie nas nie znać. Jesteśmy głównie znani z m.in. Heroes czy Play for Free, Ghost Recon oraz pomniejszych projektów, które są robione dodatkowo w ramach Phoenix Network. Tak to działam od 2017 roku, więc to już jest kawałek czasu i nie zapowiada się żaden koniec. To jest bardzo pocieszająca wiadomość, gdyż, tak jak wspominałem, wielu graczy obawia się, że coś znowu by mogło się stać z tym projektem, albo tak samo jak było wcześniej, mogłyby na przykład jakieś resety stać się. Generalnie to Phoenix Network ma już trochę projektów za sobą, trochę lat już działamy na rynku, więc myślę, że można nam zaufać. No właśnie dla Galaxy najważne jest to bezpieczeństwo projektu. Zaś ostatnie pytanie jest to pytanie, można powiedzieć, bardzo otwarte. Brzmi ono, jaka jest przyszłość Galaxy Live? Czy deweloperzy mają jakieś długoterminowe plany dla gry? Odpowiem tutaj dość krótko i może nie dla każdego ta odpowiedź będzie satysfakcjonująca, ale powiem tak, zobaczymy co przyniesie przyszłość. No cóż, to dosyć ciekawa odpowiedź, no ale tak to już wygląda w przypadku takich projektów. Powiedzmy sobie szczerze, Galaxy Live może nie jest aż takim wielkim projektem, ale dobrze się rozwija. Aż tak myślę. Galaxy Live jest dość trudnym projektem, jest nowym wyzwaniem dla nas, ale już mamy pewne kwestie ogarnięte w tym temacie. I cóż, Galaxy Live będzie rozwijane, pojawią się nowe update'y w przyszłości, ciągle zmiany są już wprowadzane. Jeżeli chodzi o wersję beta, gracze z rolą beta testerzy mogą się już o tym przekonać. Na sam koniec po prostu się zapytam, czy miałbyś coś do dodania od siebie w ramach jakichś wiadomości o Galaxy Live? Zrobię małą autopromocję. Jeżeli jesteście zaciekawieni w temacie Galaxy Live, no to po prostu zapraszam na naszego Discorda. Tam się dowiecie większości informacji, które was trapią. Również dość powszechłe FAQ odpowiada na dużo pytań, które się pojawiają na czacie. No i myślę, że oprócz tego chciałbym pozdrowić wszystkich widzów, którzy będą nas słuchać. Dzięki Wilczeku za wywiad, było mi miło.
Ten wywiad również był dla mnie przyjemnością. Ponownie zapraszam wszystkich na serwer Discord Galaxy Live. Właściwie wszystkie moje filmy bazują na wiadomościach właśnie z tego serwera, tam dowiecie się właściwie wszystkiego, a także możecie poznać jakichś innych graczy Galaxy Live, więc serdecznie was na ten serwer zapraszamy. Dziękuję także Tearfulowi za wywiad, dziękuję wam również za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście wszystkiego, czego chcieliście wiedzieć o Galaxy Live. Dziękuję za oglądanie.